Witam moi kochani. Jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM i z Wami Lena. Dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale, chcę powiedzieć, że pokazuję swoje pomysły na przeróbkę różnych rzeczy, dać im drugie życie, dostosować do czasu, do mody, do kolorów i zrobić to w sposób najłatwiejszy, jak tylko się da. Nie jestem krawcową, nie jestem szwaczką i mam tylko dwie rączki i doświadczenie, które stosuję do przeróbki swoich rzeczy. Oczywiście proces twórczy jest bliski dla mnie, artystyczne pomysły i różne ozdoby, które wprowadzam w te rzeczy, pomagają mi mieć z tego radość, satysfakcję i do tego zachęcam każdego z Was. Dzisiaj chcę pokazać, co mam do przeróbki. Mam takie spodnie, to są krótkie spodnie, 3/4 takie spodenki i chcę zmienić ich, ozdobić, bo białych mam spodni dosyć na lato, tak jak już mówiłam nieraz. Dużo czasu spędzam właśnie też w Turcji, gdzie oczywiście bez białych spodni lnianych, bawełnianych, bez białych sukienek się obejść nie jest możliwe. Ale te spodnie chcę zmienić i na to wykorzystam właśnie taką koszulkę. Co prawda ją już wczoraj rozcięłam, to jest przód od tej koszulki. I tu jest taka ładna lady, którą wykorzystam dzisiaj do zrobienia swoich spodni do dekoracji. I proszę wziąć to na uwagę, że czasami dodanie jakiejś aplikacji, nawet niewielkiej, zupełnie transformuje nasze rzeczy. Więc chcę na tych spodniach zrobić tą aplikację. Jak i w jaki sposób to zrobić, zaraz Wam pokażę. Zostańcie ze mną, zasubskrybujcie mój kanał i zaczynamy działać wspólnie. Być może u kogoś z Was leżą spodnie i czekają na Wasze złote rączki, żeby przerobić i dostosować do swoich potrzeb. Zaczynamy. Spodenki 3/4, z boku kiszonka, dwie kiszonki z przodu, ładne guziki, dół jeszcze można podpiąć ewentualnie na takie szlufki. O, właśnie dziewczyna mi podpowiedziała, bo nie widziałam w spodniach to, co tutaj do pasa przyszywamy, jak to się nazywa, ale myślę, że to też jest szlufka, tylko że do innego służy, ale generalnie dziękuję. Dziękuję za podpowiedzi. Mówię Wam, że czasami brakuje mi słów takich profesjonalnych, specjalistycznych i bardzo dziękuję, że mi podpowiadacie. Więc tak, dwie kieszonki z przodu, z tyłu też dwie kieszonki, tu lekkie gumeczki z boku. No i dziewczyny, to jest skład, patrzymy, 100% bawełna. No to co lubię. Made in Bangladesh. Ok. Rozmiar 18, europejski 46, no mój rozmiar. No i co chcę zrobić? Chcę zrobić na tych spodniach po jednej stronie, tutaj nie odpada, bo tu jest kieszonka, więc już odpada. A z tej strony kieszonki nie ma. Więc chcę na jednej stronie dziewczyny zrobić taką aplikację, taką ładną damę, która tutaj na dole właśnie ciemniejsza, tu jest jaśniejszy, który ładnie mi się zgra z tym białym kolorem. Więc chcę na jednej z nogawek zrobić taką aplikację. No gdzieś dotąd, nie wiem, tak niżej może. I przyszyć tą aplikację. Jak to się robi, dziewczyny? Jeżeli, no oczywiście tu powycinam, bo na razie to jest koszulka w całości. Będzie jedna właśnie taka ciemniejsza, druga jaśniejsza, ewentualnie jakiś tam fragment tutaj dam. Ale żeby to zrobić, zawsze mówię, musimy rozciąć spodnie po jednej stronie, od wewnątrz
bądź na zewnątrz. Inaczej nie ma możliwości przyszyć taką aplikację. No a ponieważ z tej strony mam właśnie te tutaj szlufki i guziczek, które nie wiem, czy będę wykorzystywać, ale jest, nie chcę tego się pozbyć, ładnie to wygląda, więc nie mogę przeciąć tutaj koło tego szwa, bo jak przytnę po tylnej stronie, no to tu akurat szlufka górna mi przeszkadza, a jak po przodzie, no to kieszeń by musiałam rozciąć. Nie pasuje mi. I w tym przypadku rozetnę to, dziewczyny, przyśrodkowym szwem. Bez problemów to zrobię. Rozcinam tak, ja nie wiem, 1 centymetr od kraju w ten sposób. Tutaj przetnę w całości te spodnie i da mi to możliwość rozłożenia i przeszycia tej aplikacji. Rozcinamy. Tak jak pokazywałam, rozcięłam centymetr od szwa i są teraz te spodnie dostępne do zrobienia. Widzicie, możemy ich rozłożyć i przyszyć dowolną aplikację, gdzie chcemy i jak chcemy. Inaczej nie byłoby to możliwe. Później szyjemy, nie ma problemu. Ja w tym przypadku dżinsy to zawsze właśnie szyję na zewnątrz, ale tutaj szyję normalnym szwem i jak mi się zmniejszą o ten centymetr, to nic się takiego nie stanie. Więc teraz rozkładam te spodnie i muszę zrobić taką kompozycję, którą właśnie przyszykowałam z tej oto koszulki. Zobaczę, w jaki sposób mi lepiej ją wyciąć, rozłożyć i pokombinujemy zaraz i później Wam pokażę, co zdecydowałam. Teraz tak, no wiem, gdzie mniej więcej wysokość ma być, bo przyłożyłam do siebie spodnie, to już wiem, że w ten sposób, ale nie mogę wszyć ich w szef, ten, który u nas odcięty, bo wtedy ta twarz, ona jest zbyt przyśrodkowo, nie będzie ładnie. Więc dlatego tutaj położę ją trochę dalej, żeby ona była właśnie u nas jak gdyby bardziej po środku, po centrum naszej nogawki, żeby ta twarz była tutaj na środku. Tutaj jest długość, już odmierzyłam, że to odetniemy i w tej chwili tak chcę, no tam 3 cm od kraju. Ja to teraz tutaj przyszpilkuję, przyszyję tą stronę na dobre zygzakiem. I wtedy jak będę wszywać, to pójdzie tylko właśnie jedna część spodni i druga część spodni. To będzie przyszyte już do przodu, do frontu naszej nogawki. Nie da się inaczej zrobić, to znaczy da się, ale nie będzie ładniej, więc stwierdziłam, że muszę po prostu zrobić w ten sposób. I wtedy ten obrazek, ta twarz będzie u nas nie przyśrodkowo, tylko po środku naszego uda, po środku naszej nogi. Tak zrobię. Więc przyszpilkuję, odetnę tutaj dół, odetnę później. Na razie tylko rozłożę i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Teraz, aha, jeszcze tutaj, żeby mi się to nie ruszało. Przyszpilkuję też górną część w kilku miejscach. Tak. Ok. I teraz zobaczcie, dziewczyny. Rozkładam tą nagawkę. Ona jest rozcięta. Zobaczę, jak mi tutaj właśnie z boku będzie wyglądać. No to wiadomo, że trzeba będzie odciąć. Rozkładam to. Na pewno te tutaj jakieś takie cykinki, jakieś ozdoby, na pewno to zachowam. Nie będę tego odcinać, oczywiście. Ale żeby teraz ładnie mi się na tył ułożyło, to muszę ładnie rozłożyć i później odetnę tyle, ile tu będzie nadmiaru właśnie na dole.
Odetnę później, bo teraz mi właśnie tak jakby z ukosa się układało lekko, ale nie szkodzi, bo to dlatego się robi, bo szerokość nogawki u góry jest większa, a na dole jest mniejsza. I dlatego zaczyna właśnie jakby ten obraz no nie układa się równo tak z ukosa, ale to nic, bo dlatego właśnie zrobiłam tutaj więcej, bo nawet jak mi się tu skrzywi, to jest możliwość manewrować jeszcze tą koszulką, żeby ona się ładnie ułożyła. I teraz tak, tutaj muszę przypiąć, też żeby się nie ruszało, bo już mi ucieka. No i teraz idę na tą stronę. Rozłożymy po tej stronie. Tak. No i tutaj już wskazówki daję, gdzie i jak położyć. Ta część mi nie jest potrzebna, więc ja zaraz to wytnę ładnie. Na razie odcinam tak, żeby tylko mi nie przeszkadzało. No, jest więcej, widzicie, tak? Żeby łatwiej było manewrować z tą nogawką. No, tu jest tył. Zaraz przyszpilkuję. Przyszyjemy do naszej nogawki. Słuchajcie, trwa to raptem, mówię, rozcięcie tych spodni, rozłożenia tej bluzki, no nie wiem, 15 minut. Także jak już przemyślicie, co macie zrobić, jak, gdzie, no to mówię, no to w 10-15 minut robimy całą zmianę. Robimy nowe spodnie, wykorzystując stare rzeczy. No i tak wygląda teraz nasza nogawka, którą przyszyję. Został mi niewielki kawałek, no całkiem niewielki, już nie było co, ale mimo wszystko wykorzystałam go, rozłożyłam tak, żeby był na obydwu stronach następnej nogawki, tylko na dole. Ten właśnie, tą szlufkę podpiąłam do góry, żeby przy przyszyciu nie przeszkadzało mi i to przyszyję. Ma prawo to być, bo będzie to właśnie komponować się z tą stroną. I tak chcę. Można nie robić tego, ale co mi szkodzi, tak sobie wymyśliłam i da mi to dodatkową ozdobę. I teraz siadam, to już poprzypinałam, siadam i zaczynam szyć na maszynie. No i zobaczcie, tą stronę już przyszyłam. Tu zostawiłam, tak jak mówiłam, trochę więcej. I co teraz wymyśliłam? Nie będę odcinać i szyć tu zygzakiem, nie. Ale chcę, żeby tu była jeszcze jeden właśnie szew na samym końcu i po to z drugiej strony teraz podwinę to 2 razy i przyszyję na samym końcu, na kraju. Będzie w ten sposób i tutaj będzie linia, ten szew też biały na samym końcu. Będzie ładnie wykończony. Tak chcę zrobić. Zobaczcie, kochani, już to przyszyłam tutaj cała, jeszcze po środku, żeby mi się nie ruszała, żeby ładnie tutaj położyło się na tą nogawkę. Tutaj tą ozdobę, ten kawałek, który wykorzystałam, to też przyszyłam. I teraz co nam zostaje? Zszyć ten szew. Ale że nie chcę szyć go tak jak w dżinsach na zewnątrz, to zrobię ukryty ten szew. I żeby zrobić ukryty szew, kochani, to wszyję najpierw lewą do lewej strony, tak jak jest. Tak jak jest. Też dziewczyny mi tu podpowiadają, że to jest szew francuski. Dzięki za podpowiedź. Więc francuskim szwem szywamy lewą do lewej i później odwrócę to na prawą stronę i szyję jeszcze raz. I będzie piękny ukryty szew. Skończyłam spodnie. Tak wyglądają. Przeszyta po środku i tutaj dookoła tego
zapięcia. Tak, w ten sposób można zrobić, jeżeli chcecie. Można i nie, no to zależy. Teraz tak, tutaj na przodzie przyszyte ozdobny ten resztkę, która mi została niewielkie. I tu przyśrodkowy szew jest schowany, zrobiony z szwem francuskim, podwójnym, czyli nie muszę robić overlockiem, wszystko jest ładnie ukryte i super. I zostaje co? Przymiarka. Zaraz założę i pokażę, jak wyglądam w tych spodniach. Serdecznie dziękuję za oglądanie mojego wideo do końca. Za chwilę pokażę spodnie, które dzisiaj zrobiłam z bluzki i spodni. Udekorowałam. Za chwilę Wam pokażę. Nie zapominajcie subskrybować. Jest to bardzo istotne dla mojego kanału. I mam nadzieję, że będziemy spotykać się jeszcze nie jeden raz, bo bez Waszego zaangażowania, bez Waszej aktywności kanał niestety umiera, nie ma przyszłości. A ja zaczynam dopiero istnieć, dopiero tworzę swój kanał, jest młody i dzielę się tutaj swoimi pomysłami, zupełnie w nowej odsłonie. Przerabiamy stare rzeczy, dajemy im nowe życie i swoimi pomysłami dzielę się z Wami. Dziękuję Wam jeszcze raz. Palec do góry. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Radości, szczęścia, wykonania wszystkich Waszych postanowień i realizacji marzeń. Tego Wam wszystkiego życzę. Pa, moi kochani. Do zobaczenia w następnym wideo. 2 weeks from shore and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. All hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day